Jakiś czas temu, w momencie kiedy Konrad z Kubą przeprowadzali desant na wrak i schron na okręty podwodne, Łukasz wybrał się w samotną dziewiczą podróż po jugosłowiańskich fortyfikacjach. W dzisiejszym odcinku razem z nim odwiedzicie Czarnogórę, a konkretnie opuszczone forty i umocnienia broniące niegdyś zatoki, w której obecnie taplają się chłopaki. Znajdujemy się w Czarnogórze na pięknym, malowniczym Morzu Adriatyckim, ponieważ zmierzamy do jednych z wielu fortów znajdujących się tutaj nad morzem. Łukasz samotnie wyruszył w stronę fortów niczym stalker do zony, bo partnerem dzisiejszego odcinka jest MSI, które wypuściło nową kartę graficzną GeForce RTX 4070 Ti Super, sygnowaną właśnie grą Stalker 2, ale o tym później. To jest jakiś plac budowy, a fort jest przed nami i resztę już pokonamy sobie normalnie z buta tak zwanego, czyli na piechotę. I teraz przenosimy się w czasie do początku XIX wieku, a mianowicie 1814, kiedy po kongresie w Wiedniu te okolice zostają jakby przyznane Austro-Węgrom. No i się okazuje, że tutaj obrony nie ma, a zatoka jest dosyć istotna z racji tego kotła bałkańskiego, no i wyjścia nad Morze Adriatyckie, które ciężko obronić, a ludzie chcieliby chętnie zdobyć, bo to, ponieważ to są porty. Słynny węgierski generał Lazar Mamula rozkazuje wybudowanie pierwszych linii obronnych przy brzegu właśnie wejścia do zatoki oraz nad Morzem Adriatyckim. Gdybym wygrał parę milionów złotych, to wygląda jak idealne miejsce na plan emerytalny. Parę lat temu, jak biegaliśmy po albańskiej wyspie, gdzie najlepszą osłoną były róże i krzaki, o czym pewnie pamięta Konrad, bo chyba dziury po tych krzakach ma do tej pory, to można powiedzieć, że coś podobnego było z tym fortem, ponieważ jest on praktycznie niewidoczny. O właśnie, ja go minąłem wcześniej. Tu jest wejście do fortu, a ja stoję nad nim, także się będę musiał cofnąć. A on jest praktycznie niewidoczny z wody, a osłaniają go dodatkowo jeszcze okoliczne krzaki. I taki był zamysł. No ja muszę się cofnąć i wejść do fortu. Jak się nie ma w głowie, to się ma w nogach. Przeskoczmy na chwilę do świata NVIDIA Stalkera. RTX 4070 Ti Super to 16-gigowa karta graficzna oparta o architekturę Ada Lovelace, co przekłada się na wyższą efektywność energetyczną i wydajność w porównaniu do poprzednich generacji. Zastosowanie Ray Tracing, czyli technice renderowania symulującego oddziaływanie światła na obiekty w grze. Gra staje się o wiele bardziej dynamiczna i realistyczna, a cienie, światło i odbicia wyglądają jak prawdziwe. Co ciekawe, nowy RTX wyposażony jest w technologię sztucznej inteligencji DLSS. Wykorzystuje ona sieci neuronowe i w skrócie skaluje niską rozdzielczość obrazu do wyższej. To przekłada się na płynniejszy klatkarz bez utraty jakości obrazu, w tym tak wymagających tytułach jak Stalker 2. RTX 4070 Ti Super oferuje znacznie wyższą wydajność w porównaniu do poprzednich modeli. Dzięki dużej liczbie rdzeni CUDA i pamięci VRAM karta poradzi sobie z najnowszymi tytułami w wysokich rozdzielczościach i ustawieniach graficznych. I słuchajcie, tutaj na dzień dobry mamy takie otwory strzelnicze. Powiem wam, jakoś nie będę się turbo zagłębiał w architekturę, o tym jak to wszystko funkcjonowało i wyglądało. Po prostu przejdźmy się tutaj po tych fortach. A przy okazji, z racji, że jestem specjalistą od carskiej fortyfikacji od jakiejś godziny, to mogę wam powiedzieć, że to był bardzo nowoczesny obiekt, oczywiście jak na tamte czasy. Był w pełni ufortyfikowany, był samowystarczalny, jeżeli chodzi o jedzenie, o wodę, o oddawanie nieczystości. Pierwsze 2 piętra to było podkreślone, że były takim zapleczem socjalnym, zaaranżowane jako kuchnie, miejsce, w którym żołnierze spali, a miejsca takie bojowe były na górze, do tego przejdziemy za chwilę. Zobaczcie, takie ogromne tutaj drzwi masywne tutaj były, na tych suwnicach można by powiedzieć. Jest duży poczet gdybania tutaj, ale jeżeli dobrze pamiętam, z obiektów podobnych to mogła być dziura na latrynę bądź nieczystości. Tak jak wam mówiłem, obiekt był samowystarczalny i bardzo nowoczesny jak na XIX wiek. Zwróćcie uwagę, tutaj jest jakieś mozaiki, riki-tiki i zarośnięte krzaki. No tak nawet a propos takiej rozkminy, że przenosicie się kilka tysięcy lat wstecz, jesteście w takiej jaskini, gdzie są pierwsze malowidła. I ja wiem, że to jest mem, kiedyś był taki mem, że przenosicie się 20 000 lat wstecz i wyobraźcie sobie, jak jaskiniowcom wytłumaczyć, jak zrobić, nie wiem, silnik diesla. Oczywiście, jeżeli ktoś jest inżynierem i jest tego świadomy, to on mógłby kombinować i się przenosić. Ja ogólne założenia znam, ale żeby w tak warunkach jaskiniowych i stworzyć, nie wiem, samochód od zera, silnik parowy i tak dalej,
no bym chyba nie ogarnął. Wchodzimy po parterze, tutaj były składy amunicji, możliwe, że w takim składzie amunicji przed chwilą zresztą byliśmy. Tutaj też były kantyny oficerskie, wiecie, mesy, żołnierze tutaj mieli gdzie spać, a te stanowiska bojowe były na tych piętrach wyższych. Ciężko to nazwać miejscem, ale to jest ciekawe, czyli można założyć, że tutaj był skład amunicji, ponieważ to była winda amunicyjna. Tą windą amunicyjną wysyłano, wiadomo, skrzynki z amunicją, pociski do działu na górę, no i stamtąd żołnierze ostrzeliwali. Jak łatwo się domyślić, zasięgu tutaj nie mam w ogóle, także mamy nadzieję, że wszystko jest ok. Co prawda udam się za chwilę na górę, bo tu jest dwa ślepe zaułki. A i tutaj były otwory strzelnicze. Ło! To jest tak zardzewiałe, że tego nie ruszę, ale tutaj było właśnie stanowisko prawdopodobnie na karabin maszynowy. Chociaż to XIX wiek, to nie było nawet karabinów maszynowych, po prostu było stanowisko strzeleckie. Zobaczcie, tak, wiem, gdybam. Trochę gdybania na takich miejscach być musi, ale to z racji właśnie uruchamiania wyobraźni. Także tak, weszliśmy do zadaszonego pomieszczenia na piętrze numer 2, więc chyba za wcześnie powiedziałem o tych stanowiskach bojowych, ponieważ ekspert od spraw Austro-Węgier i ich fortów mówi, że drugie piętro również było zamieszkałe, chociaż jesteśmy na dachu, więc jesteśmy jednak na stanowiskach bojowych. To właśnie o czymś takim mówię. Tutaj były stanowiska moździerz, haubica bądź karabin maszynowy, macie dowolność. Ale za to stoję teraz na stanowisku obserwacyjnym i prawdopodobnie mógł ostrzeliwać teren z drugiej strony, a obserwowało, no nie krzaki, teraz są krzaki, ale obserwowało stąd właśnie wejście do zatoki, czyli Morze Adriatyckie. Słuchajcie, nie wiadomo ilu żołnierzy tutaj służyło, na pewno były tutaj 4 moździerze, 4 haubice i mnóstwo karabinów maszynowych, plus jeden reflektor, który miał przeczesywać właśnie prawdopodobnie tereny dookoła fortu plus Morze Adriatyckie, które właśnie się wyłoniło za moimi plecami. W tamtych czasach, oczywiście mówię to na chłopski rozum i patrząc na to, jakie są widoki w okolicy i jak te forty są skonstruowane, to naprawdę forteca, nie chcę mówić, że nie do zdobycia, ale na pewno bardzo ciężka do zdobycia. Ukształtowanie terenu, desantując się na plaży, nie idziesz od razu na płaski teren, tylko praktycznie musisz zdobywać góry. Nie ułatwiałoby czegoś takiego. Oczywiście, jeżeli było inaczej, gadam głupoty, to sorki. Ale no sprawia wrażenie takiego naprawdę potężnego fortu, szczególnie, że to linia druga, a tych linii było 3, więc naprawdę kawał ciężkiego terenu do zdobycia. Kody w stylu Gry o Tron znajdują się mniej więcej tam. Fajnie się kontempluje właśnie na... To jest mój bunkier, tu siedziałem. Fajnie kontempluje się na moim bunkrze, ale generalnie trzeba powoli zmierzać w kierunku samochodu i w kierunku następnego fortu. Przechodziłem przez te ogromne, masywne drzwi, które były na zawiasach, przez które weszliśmy. Znowu wyszliśmy do carskiej dżungli. O, aż mi słońce oświeciło, się żółty zrobiłem. No i robimy akcję teleportację, ponieważ przenosimy się do auta, bo to nie koniec naszej dzisiejszej przygody. Przygoda, Łukaszu, to jest jak musisz czekać na coś 15 lat, bo tyle czasu, z tego co pamiętam, czekaliśmy na Stalkera 2, Serce Czarnobyla. I jakby nie patrzeć, Zona znów wzywa. Kolejny raz stawimy czoła śmiercionośnym mutantom i anomaliom, ale uwaga, dochodzi kolejny raz do awarii reaktora jądrowego w Czarnobylu, na skutek czego w centrum zony pojawiło się potężne źródło energii. Naszym zadaniem jest rozwikłać zagadkę tajemniczej mocy, ale w sposób nieliniowy, ponieważ wszystkie decyzje podjęte w grze będą skutkować zupełnie innym jej przebiegiem i zakończeniem. Już wam więcej nie zdradzam, bo oczywiście sprawdzicie to sami. Fortan jest 2 minuty drogi stąd samochodem, także podjedziemy. Tak jak mówię, jest bliżej morza i trochę bardziej na oboczu, więc zobaczymy, jak on rzeczywiście wygląda i może rzeczywiście jest trochę bardziej dostępny. No generalnie tutaj naprawdę będzie niedługo bardzo turystyczne miejsce, generalnie chyba tu cała Europa niedługo zjedzie, dlatego też warto tutaj przyjechać, póki jest tak jeszcze trochę bardziej dziko i nie ma takich tabunów ludzi, także też zachęcam do przyjazdu tutaj. Wjechałem na sam fort, można powiedzieć, bo już chodzę po tym forcie, po forcie Lusztika, ale warto tu było przyjechać też z jednego głównego powodu: zobaczyć wejście
do zatoki, które jest rzeczywiście przepiękne. Za moimi plecami znajduje się wejście do zatoki, tak kluczowe, jeżeli chodzi o dostęp do Bałkanów, szczególnie w tamtym okresie, w XIX wieku, ale słuchajcie, czy rzeczywiście było warto to wszystko wybudować? I znowu się powtórzę, że raczej tak. Paradoksalnie, mimo że za często nie były używane te forty. Wiadomo, że w 1914 Francuzi ostrzelali te miejsce, ale mieli jeden problem, ponieważ w tej gęstwinie one były niewidoczne, więc nie wiedzieli, gdzie strzelać. Wiadomo, że Austro-Węgry odpowiedziały ogniem i w sumie na tym działania wojenne się zakończyły. Kilkukrotnie nawzajem się ostrzeliwali i tyle. Ale tak a propos jeszcze jednej z zatoki i wejścia do niej, zapomniałem o jednej dosyć istotnej rzeczy, ponieważ były jeszcze tam znajdowały się torpedy i miny, więc nie dość, że nie wiedziano do kogo strzelać, to jeszcze można było wpaść na minę, więc rzeczywiście samo zdrowie, jeżeli chodzi o zdobywanie takiego miejsca. A my idziemy sobie na spacer po lesie i szukamy wejścia do fortu, który jest gdzieś tutaj, naprawdę, to jest jakieś 2-3 metry stąd. Otwory strzelnicze, więc to, co wydawało się górą, jest fortem. Także tam 2 metry dalej przechodziłem o tym i mówiłem, że 2 metry w tę stronę jest fort, także jesteśmy w forcie Lusztika. Na pierwszy rzut oka on jest bliźniaczo podobny. Jedyne różnice, ciężko powiedzieć o jakichś różnicach, jest bardziej zarośnięty, ewidentnie. Wejście jest identyczne jak na poprzednim forcie. Okna są identyczne. Strzeleckie, no te... Otwory strzeleckie są identyczne. Brama jest identyczna. Nie ma tych zapadni. Jest w gorszym stanie jednak chyba ten budynek, można powiedzieć. To wszystko jest zarośnięte, więc wejdziemy sobie pod to, jak to nazwałem w poprzednim budynku. Wow! Nie wejdziemy tędy jednak. Chciałem powiedzieć, że po schodach w stylu Gry o Tron wejdziemy, ale no nie wejdziemy, ponieważ one nie istnieją. Przejdźmy tutaj po tych otworach strzelniczych. Tam jest ta dżungla cała, o której mówiłem wcześniej. Rzeczywiście on no nie jest w dobrym stanie, delikatnie mówiąc. Zobaczymy, jak wyjdziemy na górę. Jest echo, a kamera dostaje świra, bo jest Morze Adriatyckie, echo i tak dalej, i tak dalej. Także chyba po prostu udam się od razu na górę i zobaczę, jaki jest tutaj widok, bo widać, że rzeczywiście to jest w dużo gorszym stanie. No to hej, ale dobra, to jest przynajmniej schody są w dobrym stanie, tylko będę musiał uważać na górze, żeby po prostu nie spać razem z sufitem, bo z tego, co widzicie sami, to wszystko jest bardzo mocno poniszczone i zawalone. Kurde, normalnie, a może to... Zobaczcie, tutaj były te fortyfikacje. Tutaj jest ta winda amunicyjna. No muszę znaleźć jakieś wyjście na dach, o ile jeszcze w ogóle jakieś istnieje. Wejdę po prostu po kupie gruzu i miejmy nadzieję, że nie spadnę razem z nią. Tam podziemia, bo to była kaplica. I powiem wam, że ktoś to musiał sam z siebie burzyć. Ewentualnie to musiało być jakoś bombardowane. Nie wiem, za czasów wojny na Bałkanach. Bo to jest niemożliwe, żeby samo z siebie się to aż tak rozpadło. Szczególnie, że te budynki były naprawdę dobrze zrobione. Dlatego było tak ciężko wejść na ten dach. Wszystko jest zawalone. I rzeczywiście on za czasów wojny tutaj w Jugosławii mógł zostać zbombardowany już po prostu przez nowoczesne wojska. I dlatego jest no, w takim stanie, a w stanie jest opłakanym. Zobaczcie, tutaj widok na fort pod spodem. Skoro już jestem na tym forcie, to znalazłem jedno stanowisko takie obserwacyjne. W ogóle tutaj po lewej stronie wszędzie stały te haubice, moździerze, te wszystkie stanowiska bojowe, których niestety już nie ma. Przejdę po tym dachu do samego końca, bo niestety nic więcej nie ma. Chyba że znajdę, nie wiem, jakąś drabinę jeszcze do piwnic. Ostatni ślad, że tutaj coś było. Właśnie na tych śrubach wtedy stały haubice bądź moździerze. Ale to wszystko jest niestety już zniszczone, no, praktycznie do gołej ziemi. Czasami bywa i tak, miejsce nieoczywiste, które wydawało się z racji bycia na uboczu może być zachowane lepiej, lepiej pokazywać właśnie jak Austro-Węgrzy budowali swoje forty i te wszystkie okolice. No okazało się miejscem, które tej
no nie przetrwało po prostu czasów. Po prostu nie przetrwało historii. Tędy przechodziły linie, tak jak mówiłem. Ten Ford był bardzo nowoczesny ze swoich czasów. Tutaj pewnie też jakieś kanały, nie wiem, na prąd, na linie telegraficzne, na cokolwiek. Oczywiście to jest pole na gdybanie, które od czasu do czasu mogę sobie pozwolić. Zobaczcie, co znalazłem. To jest jednak na plus, że jednak warto było przejechać tego Fordu Rusztika, ponieważ mamy zejście do piwnic, tam gdzie były, stąd wyjeżdżały te windy towarowe, amunicyjne. Zobaczcie, tutaj jest szyb na te amunicje, ale jest kupa gruzu, jest zawalona. No nie liczyłem, że znajdę jakieś skrzynki, ale liczyłem na jakieś mozaiki bądź graffiti, a dostałem rozjeżdżającą się niestety jakość i wejście do piwnic, które no, są poniszczone. Zobaczcie, tutaj są puszki jakieś, bardzo stare. Ciekawe, czy to są śmieci, czy z czasów carskich, ale no przez 200 lat one by się raczej rozpadły. I patrząc po tym, to są po prostu czarnogórskie odpady niestety. Samotny stalker Wel Łukasz kończy powoli swoją wyprawę, a wam na koniec przypominam jeszcze o partnerze dzisiejszego odcinka, firmie MSI, gdzie jej nowa karta graficzna GeForce RTX 4070 Ti Super w wersji Stalker 2 łączy w sobie wydajność, nowoczesne technologie i znakomitą jakość obrazu. To wszystko dzięki zastosowaniu Ray Tracingu i DLSS. Dzięki temu możecie cieszyć się nie tylko piękną grafiką, ale również płynnością w grach. Ten RTX to idealny wybór dla tych, którzy szukają potężnej karty graficznej do gamingowych zmagań oraz kreatywnych projektów. I tutaj stojąc na forcie, mając w tle Morze Adriatyckie, w tle Czarnogórę, chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za ten odcinek, za to, że dzięki wam możemy odwiedzać takie miejsca. Także jeżeli podoba wam się nasza praca, to daj suba, wbij na patrona, albo po prostu ciesz się razem z nami, że możemy odwiedzać takie miejsca. Ja z mojej strony bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie komentarz. A ja chcę wam po prostu podziękować. No i do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć. I muszę znaleźć zejście na dół, bo nie pamiętam jak tu wlazłem.